Witajcie. Zapytani pod materiałem z siedziby GOG.com jednomyślnie przyznaliście, że tak, chcemy kolejny materiał od kuchni. Więcej, panie! Dawaj więcej! Gimme more! Serio? Jesteście tego pewni? Bardzo proszę, przed wami turowa gra strategiczna z tematyki science fiction, należąca do podgatunku Forixów, czyli Explore, Expand, Exploit, Exterminate! Będąca duchowym spadkobiercą Mistrza Cebuli 2 gra MOA, czyli Military Organization Research Economy. Serio, nie robię se jaj. Zawsze chciałem stworzyć materiał, który pokazałby wam, jak się robi gry od A do Z. W końcu truję wam o nich od wielu lat, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Korzystając więc z uprzejmości polskiego niezależnego studia Gamgu, przed wami film o tworzeniu gier od kuchni. Oczywiście mam nadzieję, że nie liczycie na normalny materiał. Teraz niech w odpowiedni klimat wprowadzi nas sam szefuncio. Rojo, grałeś w jakąś grę 16 lat? Fallouta 2. To wiesz, o czym mówię. Ja grałem 16 lat w Master of Oriona 2. W pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba tą grę zrobić na nowo, żeby świetnie wyglądała, nowe możliwości techniczne. Robimy Mora. Wszystko się zaczęło w 2012 roku, gdzie odnieśliśmy największy sukces na Kickstarterze pośród polskich projektów. Grę tworzyliśmy w kilka osób. W 2016 roku stwierdziliśmy, że żeby utrzymać naprawdę super poziom tej gry, żeby to było z pasją zrobione i na odpowiednim poziomie, musimy dołożyć coś jeszcze. Tym czymś było wsparcie inwestora. W chwili obecnej ponad 20 osób pracuje nad Morem i tworzymy naprawdę dobrą grę. Czy to książka, film, vlog czy gra? Najpierw musi być pomysł. Ogólna wizja całości, rozpisana historia świata. Motyw przewodni, morał, przekaz czy cel. Rozległe lore uzbrojone w 12 unikalnych ras. Od boskich iskier po galaktyczne pluszowe misie. W Mor każdy gatunek posiada własny styl, soundtrack, taktykę czy wynalazki. Dokładniej opiszę wam to para, która nie tylko wspólnie gra, ale i też te gry tworzy. W Gamgu jesteśmy writerami, zajmujemy się tworzeniem lora. Lore to w sumie jedna z ważniejszych części gry dla ludzi, którzy lubią czytać. I tak naprawdę dla pasjonatów w ogóle sci-fi. No w sumie to tak. Zajmujemy się tworzeniem ras, opisywaniem w sumie ras, ponieważ inspirację dał nam Marcin. Marcin wymyślił właściwie większość ras, wszystkie. Część tworzyli ludzie z Kickstartera, resztę dopisujemy my. Zostawili nam takie zaczątki i w sumie my to tylko rozpisujemy. Natomiast właśnie inspirujemy się głównie pomysłami Marcina. Ogólnie rzecz biorąc, na rasy składa się tak naprawdę mnóstwo elementów. Bo to nie jest tak naprawdę tylko, nie wiem, jakiś pojedynczy dokument tekstowy, w którym jest opisywane, nie wiem, jak wygląda ta rasa, albo, nie wiem, czym się zajmuje, powiedzmy, jakieś charakterystyki, tylko na to składa się naprawdę mnóstwo elementów, cała dyplomacja, wynalazki, nawet, my akurat za to nie odpowiadamy, ale nawet soundtracki są dopasowane do ras. Tak naprawdę to jest całe gro elementów, które składają się na wyjątkowość każdej rasy. To nie jest tak jak tak naprawdę w większości gier sci-fi i forexów, że każda rasa wygląda inaczej, ale w sumie większość mechanik jest taka sama. W Morze każda rasa dosłownie ma swoje wyjątkowe cechy, swoje wyjątkowe wynalazki, swoje wyjątkowe taktyki, wszystkie budynki wyglądają inaczej, wszystkie statki wyglądają inaczej. To jest nie wykonanie jednej gry, tylko tak naprawdę 12 różnych gier. Gry łączą, a nie dzielą, tak? I nie tylko razem tworzycie gry, ale też razem gracie. Po godzinach słyszałem. Tak. Dużo godzin gramy razem, praktycznie co wieczór. Dobrze. Czyli kolejna para połączona przez świat gier. Super! Była litera, pora na obraz. Od pomysłu w głowie, przez koncept art albo rysunek 2D, po model 3D. Patryk powie wam co wie. Nazywam się Patryk, zajmuję się tutaj grafiką 2D, głównie ilustracjami, aczkolwiek jestem jedynym grafikiem 2D, więc spadają na mnie też wszystkie inne
rzeczy związane z 2D, takie jak na przykład interfejs, głównie też koncepty. Polega to na współpracy z grafikami 3D. Oczywiście na koncepty nie ma niestety czasu za dużo, więc czasami to jest nawet jakieś 15-20 minut przy tablicy. Nie musi to być w Photoshopie robione. Jeśli chodzi o pracę przy interfejsie, to polega to na tym, że chodzę cały czas do programistów, z nimi to ustalam. No a głównie zajmuję się ilustracjami, które będą wykorzystywane w grze. Wolę siedzieć w spodenkach, bo jest oczywiście luźno wtedy i można się skupić na pracy. Bardzo dobrze, teraz już wiemy jak powstaje gra wideo. Dokładnie. Potworki? Bo ich nie ma. Czemu nie ma potworków? Kto mu zabrał potworki? Właśnie, kto mi zabrał potworki? Bo ja chcę bitwę zrobić. Ja ci zabrałem potworki. Weź mi od... No tej potworki nie ma z kim walczyć, no. Pora na ekipę czarodziei, którzy cokolwiek wymyślą, dzięki swoim umiejętnościom i narzędziom są w stanie tchnąć w to życie. Cześć, nazywam się Szymon i przy Morze pracuję jako grafik 3D. Aktualnie skupiam się głównie na modelowaniu statków. W tym momencie modeluję Terran. I moja praca wygląda mniej więcej na tym, że zaczynamy od konceptów, który koncept zazwyczaj dostaję od Patryka, bądź sam korzystam z różnych źródeł z internetu. Później mam już po prostu wolną rękę. Robimy sobie małą burzę mózgów i na podstawie tych konceptów plus nowych wymyślonych rzeczy buduję model 3D, który później ufałkuję, teksturuję w Painterze i ostatecznie wrzucam do silnika już jako gotowy finalny model, który wędruje do gry. Gwiezdne Wojny, przecież one są nam potrzebne do symulacji bitew, zanim składamy jakieś cinematiki. O to chodzi. O to chodzi. Ja też lubię figurki. Na początku jak masz epokę atomu, to masz epokę kamienia łupanego, potem masz konfuzję, tak, czyli brąz, rewolucja węglowa i to po prostu się ciągnie dalej. Aha, nanotechnologia, antymateria, czarna materia, Dokładnie. grawitacja, czarne dziury. To są te cząsteczki odpowiedzialne za przenoszenie czasu. A co to są super stringi? To jest, Słucham. to jest tak głęboka wiedza. Ja wiem, że to jest głębokie. Zakamarki wszechświata. Tam naprawdę nie No tutaj, przepraszam bardzo, a jeśli czarna dziura jest na przedostatnim miejscu, czarna dziura, to ja nie chcę, nie obchodzi mnie ta wiedza. Cześć, jestem Darek. W pracy zajmuję się modelowaniem postaci oraz od czasu do czasu robię koncept arty, bo odciążyć naszego głównego ilustratora i koncept artystę Patryka. Przed przystąpieniem do modelowania postaci najpierw robię kilka kadrów rysunku. Najwięcej frajdy z pracy sprawia mi to, że wcielam w życie postać, którą wcześniej naszkicowałem. Zaczynałem od rysowania, a później w trakcie rozwoju przeszedłem na grafikę 3D. No i sprawia mi ona dosyć dużą radość, bo jest to zupełnie coś innego niż rysunek. I wcielałeś w życie postacie, które sobie wcześniej wymyśliłeś, narysowałeś? Tak. I teraz są jakby w formacie 3D. Tak, teraz są w trójwymiarze. Można Dokładnie. je sobie obracać, zobaczyć z każdej strony, a na rysunku jednak jest to płaskie. Format 3D jest dużo ciekawszy. Bez wyobraźni nic byśmy nie stworzyli. Nic z wizją, z życiem. Bardzo podoba mi się wasza tablica koncepcyjna. Jest w porządku. Okej, więc pracuję na stanowisku Technical Artist. Jest to stanowisko, które może się niby kojarzyć z taką nudną robotą, gdzie się po prostu ustawia jakieś parametry, upewnia się, że wszystko działa, ale tak naprawdę, jak możecie w sumie zobaczyć na moim monitorze, ja robię praktycznie wszystko. Od materiałów, trochę rzeźbię, aż upewniam się, że wszystko zadziała w silniku, ustawiam jakieś efekty świetlne. Normalnie graficy na takim bardziej budżetowym sprzęcie pracują na tej zasadzie, że mają po prostu na biurku sobie tablecik, a patrzą się na monitor. A ty już bezpośrednio, powiedzmy, wchodzisz w interakcję z monitorem. Tak, jest to bardziej jakby naturalne odczucie i myślę, że efekty na takim tablecie może nie będą lepsze niż to, co by grafik zrobił na tradycyjnym, ale jakby jest to bardziej dla mnie prawdziwe. Jakby czuję się bardziej złączony z tym, co tworzę. Nie musicie jakby mieć jakichś studiów wielkich artystycznych. Wystarczy, że siądziecie w domu, nauczycie się, poświęcicie temu czas, będziecie traktować to jako zabawę, hobby, która później może się przeobrazić w waszą pracę. Tworzenie gier moim zdaniem jest czymś super i jeżeli macie jakieś zacięcie, czy to artystyczne, czy lubicie programować, mega polecam, bo nie trzeba kończyć super studiów, wystarczy, że macie pasję i będziecie to robić, a na pewno myślę znajdziecie w tym pracę. Nie widać dalej potworków, także... A ty dalej potworka.
Oddasz mu te potworki czy nie? Słucham. Pora na Bartka, artystę 3D. Już mogę? Nie. Mam na imię Bartek, zajmuję się modelowaniem badań. Mam bardzo dużą rozpiętość modeli, bo raz robię reaktor, czasem robię drona, a czasem jakiś coś podobnego do budynku. Problemem jest głównie to, że... Co jest problemem? To jest człowiek, do którego nie ma żadnych problemów. Dziękujemy ślicznie. Rozumiem, wystarczy. Powiedz, co widzimy na ekranie monitora w tym momencie? Wcześniej wspomniałeś, że zajmujesz się projektowaniem, tak, jakby systemu przeprowadzania badań w środowisku gry, tak? Tak, zajmuję się modelami. Tutaj widać... Co tutaj widać? Bartek do końca nie wie, co zrobił, ale wie, że jest to zajebiste. Jest to Antimatter Drive. Tak myślałem. Ten sposób modelowania ułatwia to bardzo pracę, gdy widzę tak jakby, gdzie się znajduje każdy materiał. Pierwszy model robię w Blenderze 3D. W momencie, gdy po prostu nie mam pomysłu, bo niektóre badania są dosyć dziwne i nawet nie istnieją obecnie. Blender to był kiedyś bardzo fajny zespół, polecam. To wołam koncept artystę, no i razem coś próbujemy na tablicy wymyśleć. Niektóre modele są całkowicie statyczne, ale też bardzo duża część z nich jest potem przygotowana do animacji, więc wtedy model musi być inaczej przygotowywany. No i potem jeszcze różne efekty, na przykład jakieś flary, dym, para. Dobra. Będzie cięcia, będzie cięcia. Nie, cięcie. To są powiedzmy takie działy, tak mamy tutaj powiedzmy w jednej płaszczyźnie postęp technologiczny, tak mamy tutaj teraz działy, tak? Biologia, socjologia, chemia i na przykład na biologii możesz sobie wybrać na poziomie pierwszym biosfery, czyli kopuły na Marsie, żeby tam ludzie mogli sobie mieszkać, albo cloning center, żeby się szybciej rozmnażali. Natomiast na przykład w komputerach masz komputer kwantowy albo coś takiego. Czyli to są po prostu działy technologii, czyli badania i rozwój. Super. Chcesz, wiesz, mieć lepsze działa, no to w fizykę idziesz. Chcesz mieć lepsze społeczeństwo, inwestujesz w socjologię, nie? Żeby... Bardzo dobrze. Bardzo podoba mi się ta inwestycja w socjologię. Ja mam super widzów. Przed nami Bartek, którego pozwoliłem sobie określić Mickiem Jaggerem albo po prostu Jokerem całego zespołu. A tak naprawdę to mam na imię Mikołaj. Mikołaj? Mordko, czym się tu zajmujesz? Jedziesz. Ja ogólnie zajmuję się wszystkim, co dymi, świeci, eksploduje, nawala laserami i inne tego typu rzeczy. Ogólnie moja praca jest dosyć mocno związana z pracą pozostałych artystów 3D, dlatego że no, do wynalazków Bartka czasem trzeba dorzucić jakiś dym, jakieś pioruny, cokolwiek. Dla postaci, no postaci też zazwyczaj się na przykład, nie wiem, kapie coś z nich, albo coś na nich błyszczy, albo się rozświetla. Też muszę to synchronizować z animacjami, więc moja współpraca z animatorem też jest bardzo częsta i jakby nasze kompetencje się spotykają w bardzo wielu punktach. Natomiast bardzo dużo mojej pracy polega tak naprawdę na eksperymentach. Czasem potrafię spędzić, nie wiem, pół godziny, godzinę nad czymś, szukając jakby tego momentu, kiedy stwierdzę, że to jest to. Jakby nie mam wyznaczonego momentu, w którym efekt jest skończony, bo zawsze mogę zrobić coś lepiej, coś inaczej, mieć do czegoś jakieś Ale generalnie masz podejście. wolną rękę w wielu aspektach, gdzie bardzo ważna jest powiedzmy współpraca na linii różnych członków zespołu, bo to jesteś kolejną osobą, która zwraca uwagę na to, że na przykład nie zrobiłbyś nic bez pomocy kogoś innego, albo projekt kogoś innego nie wyglądałby tak dobrze, gdyby nie wdrożył się w niego jakiś inny specjalista. Tak, mniej więcej tak to wygląda, natomiast z tą dowolnością nie zawsze jest tak, że robię co chcę, bo czasem wpadnę na genialny pomysł, coś co wygląda naprawdę zajebiście, ale potem okazuje się, że jeżeli zrobi się w grze tego 50 kopii, które jednocześnie muszą się symulować na scenie, to nawet te wszystkie zoverclockowane gamingowe komputery by się po prostu tym wyżygały. Więc też jakby dużo współpracuję z programistami, żeby, nie wiem, czasem się upewnić, czy dobrze interpretuje jakieś wykresy wydajności, czy coś działa prawidłowo, przedyskutowuję z nimi różne rozwiązania jakby hybrydowe, czyli część rozwiązania implementuję ja, część na przykład muszą mi oni zakodzić.
też muszę wiedzieć, co muszą mi zachodzić, żeby na przykład coś z większej odległości wyglądało tak samo dobrze jak z bliska, było tak samo wydajne, nie? Ja wiem, kogo mi przypominasz, wokalistę Sex Pistols. Wszystkie mi to mówią. Bardzo dobrze, to znaczy, że słuchają dobrej muzyki. Ja myślałem, że nikt już nie słucha dobrej muzyki. Dziękuję Ci, mordeczko. Reasumując i podsumowując cały proces tworzenia postaci, Darek rzeźbi kosmitów. Paweł ich optymalizuje, nanosi materiały i tekstury. Animator Ola, której zabrakło w dniu moich odwiedzin, ożywia postacie, żeby ruszały się podczas procesu animacji. Następnie do wszystkiego dodaje różne efekty Mikołaj, zaś dźwięki dodaje sound designer Morten z Danii. Na koniec gotowy kosmita ląduje u programistów i jest integrowany z grą. Granie w grę bez porządnego udźwiękowienia czy bez zajmującej muzyki to jak lizanie lizaka przez papier. O werbalnej jeździe opowie wam sam Marcin Cichon ze Squad of Sound. Dobrze, drogi przyjacielu, czym się zajmujesz i dlaczego jesteś w tym tak dobry? Czym się zajmuję? Zajmuję się produkowaniem muzyki, kompozycją, aranżem. A dlaczego jestem tak w tym dobry? Lata praktyki. Co Cię zainspirowało do stworzenia takiej, a nie innej ścieżki dźwiękowej do gry More? Zainspirowała mnie głównie dokumentacja, którą otrzymałem od Marcina Bednarskiego, który tworzy tą grę wraz z innymi osobami. I w tej dokumentacji jest pełen opis ras wszystkich, które są w tej grze. Opis religii, opis mniej więcej w jaki sposób ma muzyka brzmieć. No i to jest główną taką moją inspiracją, a całość powstaje w głowie i z głowy przekładam na komputer. Każda rasa ma swój główny motyw muzyczny i w zależności od tego, jakie ma cechy charakteru, jaką ma religię, w jaki sposób wygląda, to pod te wszystkie aspekty tutaj staram się dopasować całą tą otoczkę właśnie muzyczną, żeby po prostu to się w jedną całość Bo ja się kilka miesięcy temu zapoznałem właśnie z tą ścieżką dźwiękową i prosiłem o różne sample w odniesieniu do konkretnej rasy i to było niesamowite, jak ta muzyka pasowała, jak ona była właśnie adekwatna do założeń tych przedstawicieli konkretnych ras, właśnie pod kątem, nie wiem, portretów psychologicznych, czy tak jak w sumie cennie zwróciłeś uwagę, kim jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam. Tak jest, zgadza się. No i to jest właśnie fajne w tym, że można to tak zrobić, wszystko pięknie. Od Forixów zazwyczaj odbijałem się przez zbyt skomplikowaną mechanikę lub nieintuicyjny, wręcz nieczytelny interfejs. Jednak w odniesieniu do gry More, tutaj sprawa ma być przystępna i klarowna. O tak zwanym łatwym progu wejścia opowie nam Bartosz. Ja odpowiadam za interfejs. Kod, który widzimy po prawej, odpowiada za stworzenie wszystkich okien widzianych w naszej grze, ustawia wszystkie przyciski w odpowiednich miejscach i sprawia, że po kliknięciu tych przycisków dzieje się to, co chcemy, żeby się działo. Czyli na jednym monitorze rozpisujesz to za pomocą ciągu znaków, tak? I widzisz realny efekt rozpisania na drugim monitorze, tak to działa mniej więcej? Tak to właśnie działa. W kodzie odpowiednie czynności są przypisywane na przykład różnym przyciskom. Staraliśmy się sprawić, żeby interfejs był czytelny, nieprzesadnie skomplikowany, aby wszystkie informacje, do których chcemy się dokopać, były na wierzchu i żeby każdy, nawet laik, mógł się łatwo w tym wszystkim odnaleźć. Oddasz mu te potwory, czy nie? Nie dostanę potworów, ale moim potworkiem dzisiaj będzie Achim. Dobrze. O systemie projektowania własnych statków w oparciu o setki technologii opowie nam Dawid. Moi drodzy, przed nami kolejny programista, który tym razem zajmuje się edytorem statku. Dawidzie, opowiadaj. No, ja jak widać zajmuję się edytorem statków. Naszym głównym celem przy tworzeniu edytora statków było to, żeby był jak najbardziej, dawał jak największe możliwości graczowi w budowie jego własnego statku, a jednocześnie, żeby był w miarę prosty, żeby człowiek nieobeznany jakby z programami graficznymi, jakimiś bardziej profesjonalnymi silnikami, na przykład do gier, mógł sobie zbudować ten statek w prosty sposób i żeby ten statek był taki, jaki chce, jaki by chciał widzieć w grze. Czyli troszeczkę easy to learn, hard to master, żeby tu znów, tak jak w odniesieniu do interfejsu, ta dostępność grała pierwsze skrzypce w myśl prostej mechaniki budowania, tak? Tak.
I też właśnie chcieliśmy to, znaczy, bo w wielu grach edytory różnych rzeczy są pokazane tak trochę po macoszemu, nie? Że budujesz, to jest taki bardzo odrębny punkt od gry, a tutaj jednak, żeby ten edytor miał trochę więcej, jakby miał wspólnego z grą. Wiem, o co chodzi, czyli po prostu wbudowany, pełnoprawny edytor, a nie taki surowy zewnętrzny, jak często jest dodawany w trakcie premiery albo dużo po. Bitwy kosmiczne będą odbywać się w systemie turowym, w losowo generowanych wszechświatach w pełnym 3D. Pojawią się różnorodne ścieżki prowadzące do zwycięstwa. Od zawstydzania przeciwników własnym poziomem technologicznym, przez zalanie ich planety zmasowanym atakiem wściekłych krążowników, po przekonanie ich na drodze negocjacji, by wybrali cię przewodniczącym Rady Galaktycznej. Pora na finał. Więc zajmuję się głównie całym backendem, całym flow gry, tym jak przebiegają tury, jak przebiega ekonomia tej gry, całym aspektem sieciowości tej gry. Silnik Unity jest relatywnie łatwym silnikiem, chociaż nie można z niego korzystać nie mając wiedzy programistycznej. Zawsze interesowało mnie, jak wygląda proces tworzenia sztucznej inteligencji. Jak to wygląda w odniesieniu do waszej gry? W naszej grze będą co najmniej 3 systemy sztucznej inteligencji. Jeden będzie osobnym systemem odpowiedzialnym za całą ekonomię tego, co komputer wykonuje w trakcie tury. Drugi będzie to system AI do przeprowadzania bitw kosmicznych przez komputer oraz do przeprowadzania bitw automatycznych. Będzie to system, który będzie walczył za gracza w bitwach, w których on nie będzie brał udziału manualnego. Bitwy są turowe i są dość... w bitwach będzie możliwość bardzo dogłębnego... Turowe bitwy, dziękuję, kupuję, do widzenia. W bitwach będziemy mieli możliwość kierowania dosłownie nawet pojedynczymi działami statków. Czyli bierzemy jedno działo, wybieramy, którym strzelamy. Znaczy, bardzo głęboki mikromanagement będzie możliwy w tych bitwach. No to... Dlatego założenie jest takie, że jeżeli mamy więcej niż jedną bitwę w turze, to możemy przeprowadzić tylko jedną z nich manualnie, reszta musi być przeprowadzona automatycznie. Do tego jest potrzebne kolejne AI. Kolejnym AI jest to AI odpowiedzialne za dyplomację. Tego, jak gracze, którzy nie są prawdziwymi ludźmi, będą z nami rozmawiać i przeprowadzać jakieś kontrakty dyplomatyczne, w jaki sposób będą z nami rozmawiać, w jaki sposób sami będą podejmować inicjatywę, na przykład o wypowiedzeniu nam wojny i tym podobnych sprawach. Nie będę wam mówił, jak kocham gry wideo, bo raz, doskonale to wiecie, 2, nie mamy dzisiaj tyle czasu. Naturalną koleją rzeczy jest jednak fakt, że gdy się w czymś miłujemy, chcemy zwyczajnie poszerzyć naszą wiedzę w tym zakresie, jak tylko się da. Przyznam się szczerze, że rzadko w życiu zastanawiałem się, jak gry są tworzone. Nie chodzi tutaj o ignorancję, prędzej o nieumiejętność pojęcia tego, jak z ciągu zer i jedynek powstają tak piękne wirtualne światy. Zawsze było to wszystko dla mnie po prostu czarną magią, a tak naprawdę... wszystko to okazało się magią piękną. Po opuszczeniu studia Gamgłasz parował mi łeb od nabytych informacji. Ale to, co najważniejsze, to to, że nabrałem do twórców gier jeszcze większego szacunku. Często oceniamy jakąś grę pozytywnie lub negatywnie. Analizujemy produkt finalny. Ja miałem przyjemność być przy jego narodzinach. W oparciu o niesamowicie kreatywne bestie, których nieziemsko integruje nie tylko granie, ale i tych gier tworzenie, gdzie bez kompleksowej współpracy i zrozumienia powstałby hybrydowy koszmarek. A tak jest nadzieja na kolejną dobrą polską produkcję zasilaną pasją zapaleńców z wizją. Będę dla was na bieżąco monitorował ten projekt. A wy, moi drodzy, macie szansę wygrać darmowe klucze do gry More. Wystarczy, że wejdziecie na podany w linku fanpage. Dziękuję za uwagę, serdeczna tarcza. Chaos. Mówisz, że jaki chciałbyś ekran ładowania? Potworki bym Koniec rozmowy.